żyć, chcemy czuć, chcemy być tu i teraz i działać. Wracamy do ziemi, do ciszy, do siebie, bo wszystkie odpowiedzi są w nas samych. Wszystko to, co znamy, co nas otaczało, jak zostaliśmy wychowani, zaczyna się nowy czas, nowy rozdział w naszej historii. Rodziłaby się młoda elita w wielkości całego społeczeństwa, elita społeczeństwa, a nie elita oszołomów pazernych bez kręgosłupa moralnego, tylko urodziłaby się elita, która by zaczęłaby świat widzieć tak, jak my byśmy go chcieli widzieć, ale naturalnie. To nie ja wam daję odpowiedź i nie dają wam odpowiedzi książki. Ja i wielu ludzi i książki robią tylko to, że powinny robić tylko to, że gdzieś zasiewają ziarenko lub pokazują drogę, nad którą możemy się zastanowić, ale odpowiedzi są w nas samych i uwierzcie mi, są w nas samych. Jeśli człowiek dużo czasu poświęca takiej filozofii, dochodzi do podobnych wniosków, co i my dochodzimy, no bo wszyscy jesteśmy jakby z tego samego miejsca. Tu nam się wydaje, że ktoś jest lepszy, gorszy, to nieprawda. To pozornie tak to wygląda, że Menel, to co tam może wiedzieć Menel, on całe życie pije, ale nigdy na przykład nie bierzemy pod uwagę, że może to był dobry człowiek, ale coś tam się w życiu nie wyszło i on nie dał rady sobie z tym poradzić i nikt mu nie pomógł. Czasami profesor może być bardzo głupim człowiekiem, bo jest wyuczonym farmazonem, a prosty człowiek może twardo stać na ziemi i być taką po prostu może nie tak w wyszukanych słowach, ale w prostych potrafi dać nam dużo ciepła i takiej dobroci. To są wartościowi ludzie, wydaje nam się bez dwóch zdań. Jak rozpoznać czas zmiany? Takie sygnały nadziei, które przecież nie przychodzą, wiecie, fanfary, nie wiem, fajerwerki, już wiemy, że dekadencja, czy tam okres dekadencji mamy za sobą, że od teraz już wszystko będzie super lepiej. No jak takie rzeczy rozpoznawać, tak według nas? Wydaje nam się, że coraz więcej właśnie się ludzi pojawia naszego typu, czyli rezygnujących z wyścigu szczurów, którym nie zależy na tym, żeby się w jakiś sposób pokazać, nie zależy na poklasku, bo wszyscy mamy własne życia. Mamy własne życia, z których jesteśmy zadowoleni, mimo że są ciężkie, wymagające fizycznie i psychicznie też, bo to wszystko połapać na taką skalę wcale nie jest łatwe. Natomiast nie interesuje nas, oceniać każdy nas może, my kompletnie mamy na to, jakby nie jest to dla nas istotne. Dlaczego dla nas to nie jest istotne? Ponieważ co może mnie obchodzić i was? Opinia człowieka, którego ledwo znacie. Czy my ze sobą wszyscy śpimy, że wszystko o sobie wiemy
I tak się tym przejmujemy, co ktoś tam powie, że Marcin, ty jesteś głupi, albo przestań Klaudii przerywać, albo Klaudia, co się głupio śmiejesz, albo wiecie, jak nas tam różnie traktowali. Nie ma tego dużo, ale tak naprawdę, co my mamy sobie z tego robić? Nie znamy człowieka, nie wiemy, kim on jest, nie wiemy, co osiągnął, czy jest po prostu sfrustrowany na cały świat i lubi docinać, bo całe życie jakby jemu docinano, czy jest to po prostu dziecko, które się dobrze w tym momencie bawi. Dajcie sobie spokój z wyścigiem o to, żeby ludzie was widzieli w lepszym świetle, niż wy sami siebie widzicie. To jest bez sensu. Bądźcie sobą, bądźcie uczciwi, etyczni, bądźcie tacy, jacy w utopijnym świecie waszej wyobraźni chcielibyście być. Chyba tak bym powiedział, że coraz więcej, zauważcie, powstaje wspólnot. Ludzie powracają do budowania domów z prostych, z trzciny i słomy, z gliny i słomy. To samo, co przecież myśmy chcieli robić. Coraz więcej osób naprawdę prowadzących duże firmy, zamożnych, które są właśnie dla wielu wyznacznikiem tej mądrości i zaradności życiowej, rezygnują z tego wszystkiego i gdzieś uciekają, żeby królikowi czy barankowi podcierać tyłeczek. Powiem wam, że dla nas bomba. Bo cała ta technologia i mądrość, nie zostanie przecież zabrana do naszego domu. Jest ona kompletnie do niczego nam tam niepotrzebna. Tak jak się niektórzy mówią, że tutaj potrzebujemy odrobić jakąś lekcję, żeby stać się lepszymi ludźmi, żeby zniwelować karmę. Przepraszam za te słowa, większej bzdury nie słyszałem. Jeśli będziecie chcieli, żebym troszeczkę tam te swoje filozofie pouprawiał a propos karmy i co my tu na ziemi robimy, bardzo proszę, ale jest to taka... No nie wszyscy się będą tego spodziewać i niekoniecznie może się to podobać. Nie musi, ale jak to przetworzycie sami w sobie, zobaczycie, że właściwie jest to całkiem fajne. No bo to jest prawdziwe nasze życie. Ludzie coraz więcej zadają pytań. Nie chcą już ekspertów z telewizora, nie chcą ekspertów takich jak ja tutaj próbuję się ekspertować, żebyście, broń Boże, o tym nie pomyśleli. Dlatego właśnie ja bardzo nie chciałem robić tego typu audycji, bo ja nie chcę być uważany za jakiegoś mentora, eksperta, ani nic w tych rzeczach. Ja jestem zwyczajnym Marcinem. Nie chciałbym mieszać komuś w sercu, jeśli tego nie czuję i sam do pewnych rzeczy nie doszedł. Mamy widzów, z którymi rozmawialiśmy. Ja wiem, że niektóre rzeczy są duchowo rozumiane inaczej i pełen szacun, bo absolutnie macie prawo mamy wszyscy prawo do tego, żeby wspominać tą naszą drugą stronę w sposób inny. Każdy ma inne doświadczenia i do czego innego dochodzi. Ważne natomiast jest, że wszyscy jak jeden mąż jesteśmy dobrymi ludźmi i to wynika z rozmów i szukamy tej prawdy, tej absolutnej, więc chyba to jest ważne. Więcej powinniśmy się skupiać z sercem i dawać więcej serca na zewnątrz, niż oglądać, wiecie, jakiś rolek i czegoś, co nam tę głowę zabija, tak jak zabija nam szkoła, bo przez to chodzimy właśnie jak pół zombie. Nasz mózg ma pewną pojemność, możliwości te naszej inteligencji są coraz gorsze, jeśli chodzi z wiekiem. Niestety nie stajemy się coraz szybsi i mądrzejsi, tak jak to mają dzieci. Nam to zwalnia. Nasza inteligencja jest zastępowana wiedzą i doświadczeniem. Dlatego wykorzystujmy tą wiedzę i doświadczenie młodym, aby oni wykorzystali swoją inteligencję, swoją szybkość myślenia, swoje takie, wiecie, siłę do życia, ciekawość, aby zmieniać ten świat, w którym my wszyscy i oni później, znaczy oni też żyją, ale jakby
z wiekiem odejścia dziecinności i wejścia w wiek dorosły, czyli ten cięższy wiek, bo trzeba na siebie zarobić, bo przecież żołądek musi być pełny, żeby oni byli bardziej takimi ludźmi przez duże L. Więcej współpracy, no mniej konkurencji, to co chyba cały czas my robimy na YouTubie, albo staramy się robić na YouTubie, tak żebyście widzieli, że warto pomagać. No my naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu pomagamy, samo się chwaląc, pomagamy wam, ale również odczuwamy bardzo mocno wasze wsparcie, jakoś tak ciepło nam jest, dobre słowo, widzimy, że ludzie się cieszą, bo dzięki nam zjedzą tych kilka kurczaków zdrowszych, czy coś z królikami, już czy kury wylecieliśmy, czy po prostu porozmawiamy sobie tak bardziej, ja wiem, duchowo, aby się troszeczkę wzmocnić. Robimy to na ile możemy i przepraszamy, ale jest nas tylko dwójka, za co też jakby nieraz mówimy, że jest nas dwójka i pewne rzeczy po prostu są nierealne. My się też uczymy być asertywni, musimy odrzucać i priorytetyzować. Wiecie, o co mi chodzi? Zmęczony już jestem. Rzeczy, które są bardziej ważne i które możemy zrobić. No najpierw pamiętajcie, jesteśmy my. To jest ta moja teoria, nie moja teoria. To jest taka ważna rzecz, że to już mówiłem wcześniej, wszystko zaczyna się od nas samych. Wszystkie odpowiedzi są od nas i w nas samych. Tylko ktoś musi wyważyć drzwi, pokazać, że tam coś jest i może warto pogrzebać i my na tym się skupiamy. My najpierw chcemy być tymi takimi idealnymi osobami dla nas samych i jakby może się kiedyś czymś podzielić z wami, tak się podzielić czymś z wami. Ja przepraszam, nie chciałbym, bo to ciągle w bufonowatość wchodzi, w rozrośnięte ego i że wydaje się, że ten Marcin to chyba wszystkie rozumy pozjadał, no ale nie za bardzo wiem, jak mam przedstawić rzeczy, które od nastu czy już 10 lat przerabiam tylko w jedną stronę. No przepraszam, jeśli tak brzmię, ale na pewnych tematach po prostu się znam, tak jak wy znacie się na pewno na innych tematach, może i tych samych. Więcej ludzkiego, mniej wydajnego. No to już przerabialiśmy w innych odcinkach. Chodzi o to, żeby nam służyło to, co wytwarzamy, a nie było to wydajne. Mówimy o medycynie, ona ma nam służyć, a nie dawać pieniądze i rozbudowywać te kompleksy farmaceutyczne i pompować lekarzom kieszenie, bo dobrze wiecie, że mają sponsorowane niektórzy, z niektórych firm, absolutnie nie mówię, że z wszystkich, ale że mają sponsorowane pewne szkolenia, które szkoleniami nie są. Nie wiem, jak to się odbywa, mamy znajomych, którzy to potwierdzali. Jeśli jest nawet taki jeden lekarz w Polsce, dla nas w bardzo prosty sposób oznacza to, że taka praktyka istnieje. Mówimy o farmacji, ale to jest tak samo z żywnością. Żywność powinna być droższa, powinna być bardziej gęsta w minerały, w witaminy i po prostu będziemy jej jedli mniej. Jak będziemy jedli mniej, będziemy zdrowsi, będziemy bardziej nakarmieni, będziemy szczupli, silni i szybciej będziemy myśleć. Wmawianie nam, że tłuszcze, na przykład oleje roślinne czy rośliny są zdrowe, jest następnym krokiem, który może mocno upośledzić nasze społeczeństwo. Całe życie, mówię, setki, tysiące lat jedliśmy mięso. Ja nie mówię, że musimy jeść je codziennie. Tak, powinniśmy jeść je często, ale mięso prawdziwe, mięso takie zdrowe. Pamiętajcie, że zwierzak przecież tą opryskaną te zboże, czy taki, mówię, przemysłowy, to gdzieś jednak przetwarza i gdzieś część tej chemii użytej przy produkcji pasz on na siebie bierze. My zjemy troszeczkę czystszy produkt, chyba że jest po prostu bardzo dobrze karmiony. Dobra, co lecimy dalej? Kilka sposobów chciałbym wam takich zaprezentować na podnoszenie
wibracji naszej, tak to się mówi, wibracji, czyli naszego... Wibracja według mnie to jest to, co nas na tyle otwiera, ta wysoka wibracja na miłość, na empatię, na zrozumienie drugiego człowieka, na bliskość z Bogiem, bliskość stworzenia, oddziela nas od strachu, pozwala nam bardziej akceptować rzeczy, które nam jakby nie wyszły, jakieś porażki, czy coś, co na nas spada. To jest właśnie ta wibracja światła. To jest to, co pozwala mi powiedzieć, że zła nie zwalcza się złem i nie w ten sposób jakby to wszystko ma przebiegać. Uważamy, że powinno żyć się właśnie tak w zgodzie z naturą. My teraz to widzimy. Oczywiście o ile to jest możliwe. Powinniśmy bardzo mocno skupić się na przede wszystkim zdrowym trybie życia. Nie jeść za dużo, pić wodę czystą, nie z kranu. Są od tego filtry, one wcale nie są takie drogie. Chociaż słuchajcie, do picia, do zupy taką wodę używać. Jak organizm jest nasz wspaniale stworzony, on ma bez dwóch zdań możliwości oczyszczenia się z każdej chemii, którą jakby na nas wpływa, ale do pewnego stopnia, jeśli przegniemy, zaczynają się nam po prostu pojawiać choroby cywilizacyjne. Tak samo jest z jedzeniem. Warto jeść dobrze, warto jeść zdrowo, ale też warto skupiać się na tym, co jemy, a niekoniecznie oglądać w tym samym czasie film. Skupcie się na jedzeniu, skupcie się na smaku, na strukturze. Przeżywajcie moment jedzenia. Ja wiem, że to może być nudne po kilkudziesięciu latach robienia tego samego, ale to was uziemia, to robi was, to jest takie ćwiczenie, które robi to, że jeśli na was ktoś wam powie, jejuś, to już koniec, wybuchła, czy tam nie powinienem powiedzieć tego, prawda? Jejuś, to już koniec, atakują nasze granice. Hola, hola. Ja jeszcze tu ich pod bramą nie widzę, ja się tego nie boję. Rozumiecie? Bez przesady, nie łykajmy całego nieszczęścia świata, jaki oni chcą, żebyśmy łyknęli, bo nie wszystko nas dotyczy. I owszem, każdy powie, to co, ty nie masz empatii? Mam empatię, ale zdrową. Ja nie jestem w stanie na całego świata z Klaudią wyleczyć. Nie taka chyba byłaby nasza rola. Ja mogę wyleczyć siebie, mogę wyleczyć Klaudię, albo leczymy siebie i możemy na jakąś mini skalę przekazać to, co przekazujemy. To jest wszystko, co możemy. Ja nigdy nie miałem egocentrycznych, megalomańskich zapędów, tak jak uważam dzisiejsze czarne garnitury mają. Są to ludzie dziwni. Dla mnie są to ludzie dziwni. Ja bym się wstydził popatrzeć w lustro, gdybym był politykiem. Ja nie wiem, ja nie mówię, że wszyscy, bo nie znam ich wszystkich, ale myślę, że w gronie kruków to i wiecie, nie wiem, struś jest krukiem. Jak nie wiem, jakby to powiedzieć lepiej, no, że jak się wchodzi w to towarzystwo, to bycie idealistą nieskalanym chyba jest po prostu niemożliwe. Zamieńcie jak najwięcej czynności, które do niczego nie prowadzą, czyli są jakieś takie zjadaczem czasu. Ja rozumiem, jeden film dziennie, ale może nie więcej. I wiecie, no po prostu zatrzymajcie się, zacznijcie patrzeć w niebo, poczytajcie książkę, porozmawiajcie z kimś, odświeżcie stare znajomości, dajcie sobie prawdziwych, żywych bodźców. Nie wierzcie ślepo w komputer, bo czy tam w to, co się tam dzieje. Ja wiem, jakie to jest ciekawe, no przecież sami to robimy i sami wielu się nauczyliśmy z internetu, ale z głową, po prostu nie zamieńcie życia realnego na nierealne. Znajdźcie sobie zajęcie fizyczne, jakiekolwiek by nie było, sadzenie kwiatków na balkonie, głaskanie kota, bawienie się z kotem, z psem, tworzenie klatki dla królików, cokolwiek, ale róbcie coś z rękoma. Nie wiem, stańcie się super kucharzami, którzy z dobrych jakości składników potrafią przygotować pyszne potrawy. Zaproście gości, których lubicie, cenicie. Nie chcecie im zaszpanować, tylko chcecie się dobrze spędzić z sercem fajny, uczciwy czas z nimi, żeby się podzielić i porozmawiać. Takie przyjemności po prostu jak za dawnych czasów. Nie musicie być wcale doskonali. Ważne, że jesteście obecni. Ta obecność, o tym się też dużo mówi. No to trzeba wyćwiczyć. To nie jest tak, że wszyscy rozumiemy obecność tak samo.
i nad tym trzeba pomyśleć, potrenować. Myślę, że to nie jest dobry moment, żebym następny temat jakby zaczynać, bo to się chyba nie kończy. Jak ja patrzę, ile ja już czasu mówię, to ja wam strasznie współczuję, a Klaudii jeszcze bardziej. Podarowujcie komuś czas, jeśli go macie. To jest właśnie to mówię, te spotkanie. Tak, zapewnijcie trochę ciepła. My też niestety osobiście bardzo niewiele tego robimy. Amfas, spotykamy ludzi właściwie bardzo dużo. My jesteśmy ludźmi, byliśmy odludkami całe życie i tak teraz my mamy tych spotkań w tygodniu około 5-6, ale dla nas to już jest dużo, ale naszym największym po prostu spotkaniem jesteście wy i bardzo dziękujemy za to, że macie ochotę na tego typu program. Nie bądźcie źli, czy smutni, czy jacyś załamani, że wam w życiu coś nie wyszło. Bardzo często kłody rzucane nam pod nogi albo bardzo często kłody rzucane nam pod nogi my sobie sami rzucamy, bo to jest konsekwencja bardzo często dalsza naszych jakichś decyzji, które powzięliśmy wcześniej. No coś chcemy i nagle nie wychodzi, o kłody pod nogi. Ale jak już jest ta kłoda, a czujemy, że to jest dobra decyzja, że no, w którym kierunku idziemy, weźcie bardzo szybko, przejdźcie z nią do porządku dziennego i postarajcie się z niej wyłuskać lekcje. Dlaczego? Dlaczego to nie wyszło? Bo to jest bardzo ważne. Nie ma nic gorszego, jak dostanie się klapsa od losu albo od życia, to chyba to samo, i nic się z tego nie robi, tylko o la Boga, Boże, ja już olewam to, nie, pierdzielę, nic nie robię dalej. Nie. Uczymy się i dalej, jak nie drzwiami, to oknem. Pamiętajcie, to jest ważne. Bo to jest tylko życie, to jest gra. No. Czy w grze można coś zrobić źle? Wątpię. Medytacja, czas dla samego siebie, medytacja prosta, czas dla samego siebie. Usiądźcie, zróbcie coś dla samego siebie, co bardzo was odpręża, robi was takim szczęśliwszym, naładowanym. Na pewno coś takiego macie. No, ja polecam medytację, trzeba się jej nauczyć i ja tam miałem okres w swoim życiu, że przez 1,5 roku po 45 minut chyba dzień w dzień medytowałem. Mocno się człowiek zmienił w tym czasie. To nawet moi znajomi mi mówili, że Marcin ma kuku. Tak na pozytywie. Znaczy, oczywiście mi to nie przeszkadza, bo ja z nim nie żyję. Zadbajcie o piękno wokół siebie, na ile potraficie. Nawet jeden kwiatek na balkonie jest więcej wart niż czysta firanka, czy tam sama firanka. Jakaś taka estetyka wokół nas też ma znaczenie. Otaczajcie się pięknymi rzeczami, jeśli możecie wyrobem rękodzieła. O co chodzi w rękodziele, jak ja to zawsze w bardzo prosty sposób tłumaczę jako były właściciel galerii. Różnica jest kolosalna. Co innego, naprawdę, patrząc na obraz, stojąc i go analizując, na przykład obraz, bo to może być rzeźba, to może być piękne drzewko, fajnie ukształtowane, to może być pięknie sweter uszyty, cokolwiek. Ceramika zrobiona, pomalowana, cokolwiek. To czujecie, że za tym stoi człowiek. Gdzieś tam on ten język miał wystawiony i dłubał i tą energię można naprawdę odczuć. Natomiast wszystko, co produkowane jest masowo, takie robotem masowo, łącznie z żywnością, jest po prostu pozbawione tej energii. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Ja uważam, że ta energia ludzka, otaczanie się produktami, które są wytworzone przez ludzi, a nie przez maszyny, nie wiem, ona lepiej wibruje, ona nam dodaje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Tak to po prostu widzę i tylko tak wam mówię. Może się mylę.
jaki sposób na innych wpływać. My idziemy z Klaudią przez miasto i my mamy, nie wiem jak to się dzieje, my zawsze jesteśmy uśmiechnięci, bardzo często. Chyba, że się coś tam, człowiek naprawdę jest wkurzony i coś się stanie, ale generalnie my jesteśmy uśmiechnięci. Chodzimy sobie, patrzymy na to nie bierzemy i my nieraz zauważyliśmy, że ludzie się na nas patrzą bardzo często dziwnie. No i właśnie o to chodzi, tym uśmiechem trzeba zarażać, mi się wydaje, na ile to możliwe. Mów mniej, słuchaj więcej. No tak. No to się mnie nie tyczy, ale faktycznie trzeba potrafić słuchać. Bardzo wiele osób chce coś powiedzieć. Zależności, bo w zależności ja mam taką przypadłość, że dobrze, bardzo szybko oceniam, na ile ktoś ma mi coś nowego do powiedzenia, a na ile nie. I niestety tutaj Marcin jest brzydkim chłopakiem, że jeśli czuje, że wie więcej, to po prostu mówi, co wie. Natomiast jeśli czuje, że ktoś ma mi do powiedzenia coś, czego ja nie rozumiem, albo chciałbym dowiedzieć, milczę jak skała, albo no trochę jestem świnia i przerywam, to już wiecie, że mam problemy z przerywaniem, ale wtedy ja chłonę wiedzę tego człowieka i skoro on chce się podzielić z tą wiedzą, ja potrzebuję ją na swój sposób przetwarzać, stąd takie dziwne, wtrącające się pytania w pół zdania, ale to tworzy moją pewną całość. Warto przebywać z ludźmi, którzy was w jakiś sposób ciągną do góry, w jakikolwiek sposób, że czujecie, że stajecie się lepszymi wersjami samych siebie. Wiadoma sprawa, nie ma co oceniać, każdy miał różne dzieciństwo, różne podejście, różny wiek, różne możliwości. I nie powinniśmy, właśnie to jest ta ocena, że ty masz, czy ja nie masz. Każdy robi tyle, ile może i ile mu sprawia przyjemności. Najważniejsze, żeby dodawać takim osobom jakiegoś takiego bodźca, żeby mu się chciało robić, żeby znaleźć w nim coś, co jest dobre, co jest wartościowe i co jest dobre i co jest wartościowe i żeby wzmocnić to w nim i z nim zostawić, bo osoby, które nie mają silnego charakteru, bardzo często potrzebują takich pozytywnych wzmocnień od kogoś innego. No wiecie, jak to sami jest. Jak wam żona powie, czy mąż wam powie, to nie. Ale jak powie to wasz przyjaciel, to już myślicie, może on miał rację. Co nie? Takie to jest dziwne. No tak to jest. Pokazujmy samym sobą, tak jak mam nadzieję my to robimy, bo taki był nasz zamysł, żeby zasiewać te ziarenka. Pokazujcie samym sobą, że można inaczej, po prostu, że można żyć inaczej, że tak, można zrezygnować z życia z głową, nie głupio, z głową, zrezygnować z życia, jakie do tej pory prowadziliście. Jest to ciężki temat, bo my dobrze się poruszaliśmy w całkiem innym realiach. I zacząć coś innego. Bardzo wiele osób, z którymi rozmawiamy właśnie na Messengerze, mówi to samo. To bardzo dużo biznesmenów, bardzo dużo ludzi z udanym systemowym życiem po prostu je zmienia, bo jest zmęczonych. Także naszym zdaniem, jak mówię, można zacząć od balkonu, przepraszam, naprawdę dbanie o kurki, czy posiadanie króliczków i grządek jakichś podwyższonych, żeby się nie musieć schylać, to wiele osób w znacznie późniejszym wieku może robić, a pamiętajcie, dzięki temu ruszacie się, mimo że ciężko, nas też boli. Mimo że ciężko, to jest ten ruch, jest ten sport, jest to zdrowie, jest to świeże powietrze, jest później dobre jedzenie. Może naprawdę warto pomyśleć o zmianie swojego życia. Tak, przemyślcie to, bo pieniądze są potrzebne wszędzie. Jeśli chcecie komuś pomagać, po prostu pomagajcie. Nie spodziewajcie się nagrody za to albo jakiegoś, nie wiem, że coś do was wpłynie, bo nie o to chodzi. Pomaganie po prostu daje tą wysoką wibrację. Ta wibracja koło nas krąży. Jak nie z tej strony jesteśmy tego przykładem, jak nie z tej strony my pomagamy komuś, ta osoba, powiedzmy, wiecie, dziękuję i do widzenia i znika z naszego życia i nawet, nie wiem, komentarza nie daje, co mógłbym powiedzieć, ojoju, albo czemu pan nas nie ogląda, ale ta energia dobra krąży, on się czuje lepiej, bo dostał co chciał, nie wiem, kurczaczki mu nie zdechną, widział, że ktoś mu pomoże, to może i pomoże komuś innemu i
właśnie z tej strony zaczynamy tą dekadencję właśnie tak niwelować i jakby zaczynając od siebie, pokazując, wychodząc z dobrem nawet na coś, co jest złe. I nie walcząc złem, tylko walcząc światłem z mrokiem. Takie cudzysłowie, bo mrok też nie jest zły. W ten sposób. I to są takie nasze właśnie sposoby na walkę. Że jeśli ktoś ma złą sytuację taką w głowie, jest jakiś, wiecie, taki no zdołowany, pokazać mu, dać mu jakąś światełko, dać mu tylko światełko a nie widzisz, mówiłem ci, bo kuźwa, to jest najgorsze, co można powiedzieć. No bo jak tak można człowiekowi powiedzieć, co nie? I mi się też czasami tak zdarza, szczególnie do najbliższych nie mam cierpliwości, za co siebie winię, ale no, bo człowiek chce dobrze, ale no też musi zrozumieć, że nie każdy widzi świat tak samo. Mimo że wszyscy szukamy tego samego szczęścia, niestety dla wielu z nas ono jest po prostu inne. Takie właśnie mikrozmiany, czyli ten uśmiech, czyli pomaganie bezinteresowne, czyli ruch, powietrze, zdrowie, czas dla samego siebie, tworzenie rzeczy, to są takie mikrozmiany, ale one tworzą makroprzełom w nas samych. To wszystko to wszystko jest ważne, bo w tym momencie jakby nauczycie się słuchać tych głębszych pokładów świadomości, tego bardzo cichego szeptu, który jest w nas, który dokładnie mówi, co macie zrobić, żeby było dobrze. I ja mówię teraz dokładnie, wam mówi, co macie zrobić, żeby było dobrze. Że macie nie pójść w tą ulicę, tylko macie pójść tam, bo tam dostaniecie w łeb, że macie w to zainwestować, a w to nie, albo bla 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 bla. To jest niesamowite, ale to działa. Ja to słyszę nie zawsze, ale wydaje mi się, że dosyć często, chociażby sam fakt zrezygnowania z intratnego życia na poczet tego, które mamy teraz, uważam za ten potrzeb. I bardzo się cieszę, że nie uległem namowie, że więcej, bo każdego roku byłem przecież bogatszym człowiekiem, prawda? No i to jest taka ważna sprawa. Świat nie zmienia się przez deklaracje i nic nie robienie. Świat się zmienia od działania. Działania dla samego siebie, ale i działania na rzecz innych. Działanie zmienia. Działanie. Bez oczekiwania od razu jakichś niesamowitych rezultatów w ten sposób. Czyli słuchajcie, no prosta sprawa, jedna życzliwość na dziś, może jedna rozmowa bez telefonu, czy bez czata, czy porozmawiajcie z kimś en face. Jeden dzień bez plastiku, czyli bez zakupów kartą kredytową, taki na łonie natury, gdzieś się i nie chodzenie na łonie natury, żeby dojść do restauracji, gdzieś daleko od tych turystów, żeby w ciszę złapać, żeby powąchać las, żeby podotykać ściółkę i no takie proste rzeczy, po prostu proste rzeczy. Zobaczycie, na początku się to może wydawać śmieszne, ale to śmieszne nie jest, to działa. No tak tylko mogę powiedzieć. I to są małe takie rzeczy, takie małe kropelki, ale pamiętajcie, że kropla drąży skałę. Im więcej będzie takich ludzi, jak mamy nadzieję my jesteśmy, albo jeszcze bardziej takich, nie wiem, zaawansowanych, mądrych, uczuciowych, empatycznych, nie wiem jak to nazwać, jeszcze mądrzejszych ludzi i tacy jak wielu z was jest, bo wiemy, że wielu z was jest bardzo podobna, to tymi małymi kropelkami może faktycznie będziemy w stanie no właśnie z tej dekadencji wyjść szybciej i pokazać nową drogę, nowy kierunek. A jeśli się to nam nie uda za naszego czasu, nie ma to w sumie żadnego znaczenia, ponieważ my dzięki tej podróży, tej drodze staniemy się istotami świadomymi, będącymi tu i teraz, wiedzącymi o naszym pochodzeniu, o naszym prawdziwym domu, możliwe, że z doświadczeniami tak zwanymi paranormalnymi, które nas tylko upewniają w prawdzie, w której żyjemy, prawda? No,
Mam nadzieję, że świat, który się kończy, który znamy i świat, który nadejdzie, ten nowoczesny robotyzacji i sztucznej inteligencji, właśnie pozwoli nam zacząć żyć wreszcie bez masek. No tak nam przynajmniej starają się wmówić, że dzięki temu, że robot zrobi wszystko i sztuczna inteligencja zrobi wszystko, my będziemy mieli więcej czasu dla siebie. Także super, wierząc systemowi, ale jeśli dostosujemy się do kroków, których mówiłem wcześniej, na pewno to będzie miało dla nas pozytywny wpływ, bo jeśli będziemy mogli robić mniej, a jednocześnie będziemy żyli taniej, zdrowiej, bez masek, uczciwie, z jakimiś kontaktami, bez takiego niepotrzebnego szumu, będziemy tą zmianą, której nikt się nie spodziewał, taką, nie wiem, cichą, prawdziwą, ludzką, to będzie właśnie moment, kiedy ta dekadencja zacznie się rozpuszczać i będziemy wchodzić, nie wiem, w jakąś epokę rezonansu, renesansu oczywiście, no i będzie te... Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, ja chyba się zagadałem, Klaudia mnie zabije, może zrobimy z tego 2 odcinki, może 1, ja nie wiem. Bardzo Wam dziękuję, powiedzcie mi, kochani, przepraszam, że czasami zerkam, nie wyłączyłem, powiedzcie mi, czy chcecie, żebym takie pogaduszki czasami robił, czy nie, czy to jest troszeczkę za dużo dla uszu. Ja wiem, że szybko mówię, nie mam daru przemawiania. Ładuję jak z karabinu, mam ostry, niewdzięczny głos. No taki jestem, ale dla tych, co wytrzymają, na pewno coś chyba sensownego jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na co niedzielny odcinek z serii vlog naszego życia na siedlisku. No to co? Do zobaczenia i dziękuję bardzo. Cześć!